Siema! Dostałem ostatnio od znajomego oto tą piaskarkę, ale no niestety nie daje rady. Chodzi o to, że węże i zawory są tak małe, że nie wystarcza mi ciśnienia, aby piaskować no po prostu. Okej, przeróbkę zaczniemy od tego, aby zdjąć te wszystkie niepotrzebne elementy. Dobra, następnym krokiem będzie wywiercenie tutaj otworu, potem wymiar rurki. A do kontroli ciśnienia w butli posłuży nam ten manometr. Super, piaskarka prawie gotowa. Jeszcze tylko nasypać piasek i możemy robić próbę.
No to co, chyba czas na próbę. To będzie idealne. Okej, ale zanim zacznę piaskować, najpierw pokażę wam, do czego są te wszystkie zawory i co najważniejsze, jak tego używać. Tutaj mamy nasz główny zawór powietrza, a poniżej mamy zawór, który będzie dokładnie ustalał ilość podawanego powietrza na naszą dyszę podczas piaskowania. Okej, ale powietrze to nie wszystko. Za podawanie piasku, czyli tak zwanego siedliwa, będzie odpowiedzialny ten oto zawór. Ale zanim przejdziemy do praktyki, ubiorę najpierw coś, co ochroni mnie przed tym piaskiem. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, ale tak jak mówiłem, otwieramy zawór główny powietrza. Tak wzrasta ciśnienie. Otwieramy powietrze na wężu. I otwieramy piasek. Ej, nawet fajnie to wyszło, jednak ciśnienia sprężacze starcza mi na dosłownie 10 sekund piaskowania, ponieważ nie nadążę dobijać. Zresztą, zobaczcie sami na manometrze. Tak jak widzicie, podczas piaskowania mamy wyraźny spadek ciśnienia. Ale spokojnie, mamy już pomysł, jak temu zaradzić. W następnym odcinku zbuduję super mocną sprężarkę z części samochodowych. Zresztą, zobaczycie sami. Ha, bym zapomniał, trzeba to jeszcze pomalować. W następnym odcinku zbuduję super mocną sprężarkę z